Kiedy słyszymy, że ktoś chce zrobić remake lub spin-off znanej serii i w dodatku chce zrobić coś zupełnie innego, często łapiemy się za głowę. Gdybym teraz usłyszał, że ktoś robi Wiedźmina, w którym Geralt byłby samurajem polującym na wampiry w feudalnej Japonii, pomyślałbym, że jest to kolejna pseudo-adaptacja Netflixa. A jednak znajdziemy w historii gier takie przykłady, gdzie wywrócenie settingu do góry nogami dawało bardzo ciekawy rezultat. Z takich przykładów wymienię chociażby Far Cry Primal, a także bohatera dzisiejszego odcinka, czyli serię Prey. Dwie gry o tym samym tytule, tak samo świetne, ale jednak zupełnie inne. A między nimi fascynująca historia o zmianach koncepcji, innowacji technologicznej, a także o upadkach. Ja jestem Przemo z kanału No Nie i zapraszam na historię serii Prey. Nasza opowieść zaczyna się już w latach 90. Był to złoty okres dla FPS-ów i każda kolejna gra z tego gatunku próbowała go zdefiniować po swojemu. Jednym z najistotniejszych graczy w tym gatunku było 3D Realms, znane z takich hitów jak Duke Nukem 3D, a także pierwszego Shadow Warriora, zanim ten trafił do polskiego Flying Wild Hog. W 1995 roku 3D Realms zapowiedziało grę, która miała zrewolucjonizować strzelanki FPS. Prey. Tytuł owiany legendą, z portalami, antygrawitacją i światem sci-fi tak ambitnym, że doprowadził do prawdziwego koszmaru produkcyjnego. Prey miało być pierwszym projektem działającym na nowym własnym silniku, który miał konkurować z innymi potęgami gatunku. Nad grą pracował wtedy Tom Hall, znany z id Software i Rise of the Triad. Już pierwsze szkice i koncepty pokazywały coś niezwykłego. Świat, który zmienia się dynamicznie, portalowe technologie i bohater znany jako Talon Brave. Indiański wojownik uwięziony w sieci obcych planów. Projekt od samego początku miał wizjonerskie cele techniczne, portalowe przejścia i manipulacje przestrzenią, antygrawitacja i duża interakcja środowiska. To wszystko miało wyróżniać Preya. Aby podkreślić, jak bardzo innowacyjny był to pomysł, pamiętajcie, że są to czasy jeszcze przed kultową serią Portal od Valve. Niestety już wtedy deweloperzy zdali sobie sprawę, że technologia, którą chcieli zbudować, była zaawansowana jak na tamtą epokę. Portal Tech okazał się tak trudny, że główny programista William Scarabro później przyznał, że była to zbyt ambitna idea jak na tamte czasy. W 1997 i 1998 roku Prey był prezentowany na E3 i robił ogromne wrażenie dzięki temu, co potem nazywano portalami. Przejścia międzysferyczne, które mogły zmieniać przestrzeń w locie. Gdy rozwój trwał, Tom Hall odszedł do Ion Storm, zabierając ze sobą część zespołu. Projekt miał już kilka wersji mechanicznych koncepcji, ale każda napotykała na techniczne ściany. 3D Realms zaangażowało kolejnych twórców. Paula Schuitema, potem Corin Yu, jeśli dobrze to wymawiam, by przepisać silnik i doprowadzić go do działania. Schuitema wprowadził nawet nowe idee. Ogromne, sztuczne światy, różne rasy obcych, ale projekt ponownie się załamał, gdy technologia nie nadążała za wizją. Do 2000 roku Prey był prawie zapomniany. 3D Realms ostatecznie usunęło materiały z oficjalnej strony, a projekt był w piekle deweloperskim przez kilka lat. W tym czasie firma skupiała się na innych projektach, głównie na niesławnym Duke Nukem Forever, a silnik Prey stał się symbolem tego, jak projekt może się rozciągnąć przez lata bez ukończenia. W 2001 roku 3D Realms postanowiło dać Prey jeszcze jedną szansę, tym razem zlecając pracę zewnętrznemu studiu Human Head Studios i używając licencjonowanego silnika id Tech 4 z Duma 3. Gra została przebudowana niemal od zera, zachowując niektóre kluczowe mechaniki jak antygrawitacja i spirit walking, ale ogrom projektu i terminy sprawiały, że oryginalny Portal Gun z 1998 roku nigdy nie trafił do finalnej wersji. Ostatecznie Prey ukazał się w 2006 roku dzięki Human Head Studios i wydawcy 2K Games. Gra zyskała pozytywne recenzje za atmosferę, mechaniki i narrację, ale jej pierwotne ambicje technologiczne zostały prawie całkowicie odrzucone. Portalowe elementy pojawiające się tylko w oskryptowanych momentach, a wizja dynamicznych przejść z lat 90. pozostała jedynie legendą. Co nie zmienia faktu, że gra jest naprawdę przednia. To jak bawi się grawitacją, zakrzywia to, z jakiej perspektywy patrzymy na to wszystko, jest na pewno unikalnym doświadczeniem. W grze wcielamy się w przedstawiciela plemienia Cherokezów, Tomiego. Jest on przykładem bohatera, który dusi się w miejscu, z którego pochodzi i chce wyjechać do miasta, ponieważ da mu to więcej możliwości. Jednakże jego dziewczyna Jen, która prowadzi lokalny bar, jest mocno związana ze swoim plemieniem i nie chce opuszczać ziemi swoich przodków. Pierwsza scena gry odbywa się we wspomnianym barze, gdzie poznajemy podejście Tomiego, jego dziadka oraz Jen. Wszystko jednak zaczyna się psuć, ponieważ bar zostaje zaatakowany przez obcych, a nasi bohaterowie są porwani na ich statek. Na statku Tomiemu udaje się wydostać z pomocą tajemniczych nieznajomych, a następnie udaje się w podróż po obcej stacji, aby uratować swoją ukochaną i odkryć ponowne połączenie ze swoimi duchowymi przodkami. I tutaj warto wspomnieć, że do głównych ról bohaterów zatrudniono etnicznych Cherokezów, którzy w wywiadach po latach chwalili współpracę z Human Head Studios
i ich przywiązanie do detali i tradycji plemienia. Ponieważ, jak to określili aktorzy, to co prezentuje Hollywood jest bardzo dalekie od prawdy. W trakcie historii Tommy stopniowo odkrywa swoje duchowe umiejętności, dzięki czemu możemy się wcielić w duchową powłokę i tym samym dotrzeć do niedostępnych w normalnej formie miejsc. Oprócz tego ta forma duchowa pozwala robić sprytny rekonesans i pozbyć się niektórych wrogów, zanim wejdziemy tam główną formą Tommy'ego. Oprócz tego towarzyszy nam widmowy ptak Talon. Tutaj imię prawdopodobnie jest pozostałością po poprzednim bohaterze z lat 90. Talon pomaga nam w walce i często wskazuje drogę, którą mamy się udać. Oprócz tego gra jest pełna prostych zagadek, interaktywnych elementów i przełączników. Same scenerie nawet dzisiaj potrafią zapierać dech w piersiach i nie da się im odmówić pomysłowości. Gra ma naprawdę ciekawą mechanikę śmierci, ponieważ zamiast tradycyjnego ekranu Game Over, Tommy trafia do świata duchów i uzbrojeni w łuk musimy zastrzelić jak najwięcej czerwonych duchów odpowiedzialnych za zdrowie oraz niebieskich odpowiedzialnych za amunicję w trybie ducha. Po kilku sekundach Tommy wraca z powrotem do świata żywych i w zależności od tego, ile duchów udało nam się zastrzelić w trakcie tej minigierki, taki będzie nasz poziom zdrowia i duchowej energii po przebudzeniu. Pierwszy Prey z 2006 roku nie był hitem sprzedażowym na miarę Halo czy Call of Duty, ale zebrał bardzo pozytywne recenzje, był chwalony za oryginalne mechaniki, przede wszystkim grawitację i spirit walking i zyskał status gry kultowej. Human Head od początku miało pomysł na kontynuację i co ważne, Prey 2 nie miało być bezpośrednią kontynuacją fabuły Tommy'ego. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że mieliśmy również Preya na urządzenia mobilne. W fandomie marki funkcjonuje pod nazwą Prey Mobile 3D, a jej oficjalna nazwa to Prey Invasion. Pojawił się on na telefony komórkowe, tutaj głównie na Java i wczesne smartfony. I jest to uproszczony port, nazwijmy to normalnego Preya, z krótszymi poziomami, bardziej szczątkową fabułą, który funkcjonuje jako historyczna ciekawostka. Mniej więcej w latach 2009-2011 3D Realms przez piekło deweloperskie Duke Nukem Forever zmuszone zostało sprzedać swoje IP, w tym m.in. Preya. Marka została wykupiona przez Bethesdę i to właśnie ekipa Todda Howarda dała Human Head Studios zielone światło na Preya 2. Jednak zamiast klasycznego FPS-a szykowało się coś zupełnie innego. Według zapowiedzi i przecieków gracz miał wcielać się w Killiana Samuelsa, szeryfa porwanego przez obcych. Akcja toczy się lata po wydarzeniach z Preya 1. Bohater utknął w olbrzymim mieście obcych, które miało być otwartym światem. Gra miała być półotwarta, nieliniowa, inspirowana Blade Runnerem, Star Wars 1313 i Deus Exem. To był immersive FPS z elementami sandboxa, parkouru, skradania i gadżetów. Na E3 w 2011 roku Bethesda pokazuje legendarny z dzisiejszej perspektywy cinematic trailer oraz zamknięte demo dla prasy. Reakcje: zachwyt. Dziennikarze mówili, że gra wygląda jak FPS z przyszłości, a także wskazywano go jako jedną z najlepszych zapowiedzi targów. Niektórzy nawet porównywali tę grę do kultowego filmu Blade Runner, tylko pod postacią gry. Preya 2 miały wyróżniać m.in. brak ekranu Game Over, gracz zawsze mógł się wywinąć, dynamiczne pościgi, wertykalny level design, gadżety zamiast klasycznych mocy oraz miasto tętniące własnym rytmem. W tym momencie wszystko wyglądało zbyt dobrze. Po zakończeniu targów wszystko dziwnie ucichło. Żadnych trailerów, żadnego szumu wokół gry, żadnych prezentacji gameplayu. Powodem było narastające napięcie na linii Human Head Bethesda. Podczas gdy Human Head chciało wyszaleć się kreatywnie, Bethesda wolała postawić na bezpieczną grę AAA. Ponadto Bethesda nie była zadowolona z postępu. Uważała, że gra nie jest wystarczająco grywalna, ma problemy z tempem oraz że jest zbyt ambitna jak na ustalony wcześniej harmonogram. W 2012 roku Bethesda oficjalnie zerwała współpracę z Human Head, zabierając im projekt i zostawiając ich na tak zwanym lodzie. W tamtym czasie firma ledwo uniknęła bankructwa. Finalnie po tym wszystkim wydali kilka niezbyt głośnych projektów, a oficjalne rozwiązanie ogłosili w 2019 roku. Obecnie twórcy z tamtej ekipy są częścią zależnego od ZeniMax, więc po części też Bethesdy, Roundhouse Studios. W 2014 roku oficjalnie ogłoszono, że Prey 2 zostaje anulowany. Oficjalny powód? Tutaj cytuję komunikat Bethesdy: gra nie spełniała naszych standardów jakości i oczekiwań. Za to Fallout 4 wydany rok później już tak. Prey 2 było grą, która wyprzedzała swój czas, ale trafiła niestety na wydawcę, który w tamtym momencie nie chciał eksperymentów. To, że w 2017 roku dostaliśmy Preya od Arkane, jest po części dziełem przypadku i trochę biznesowej kalkulacji. Po anulowaniu Preya 2 w 2014 roku Bethesda znalazła się w patowej sytuacji. Po pierwsze, ma rozpoznawalną markę Prey. Po drugie, nie ma zespołu, projektu, wizji ani harmonogramu. Po trzecie, marka nie miała złych sequeli, więc nadawało się do ponownego użycia. I tutaj na scenę wchodzi Arkane Studios, o którym przypomnę pojawił się ostatnio film na kanale, który podlinkowuję Wam teraz w rogu ekranu. W tym czasie Arkane Studios odniosło ogromny sukces z pierwszym Dishonored i było postrzegane jako studio od immersive simów, nielinowego designu i systemowej rozgrywki. Jednak Arkane, a dokładnie ich teksański oddział, nie chciał robić Dishonored 2 od razu,
A do tego miało wewnętrzne prototypy na grę w settingu sci-fi z motywem horroru, a także inspirowane System Shockiem i Half-Life'em. Robocza nazwa tego projektu brzmiała Project Daniel, który posiadał następujące założenia. Miała być stacja kosmiczna, zamknięta przestrzeń oraz brak klasycznych skryptów. Ogólnie Arkane pracowało nad duchowym spadkobiercą System Shocka i wtedy mniej więcej Bethesda zobaczyła to wszystko i oznajmiła: to będzie Prey. Rafael Colantonio, założyciel Arkane, mówił później wprost: on nie chciał nazywać tej gry Prey. Uważał, że gra nie pasuje do IP, wprowadzi chaos wśród fanów, co za tym idzie, proponował nową markę i nową nazwę. Lecz Bethesda powiedziała: no nie. Było wokół tego trochę zamieszania i konfliktu na linii Bethesda-Arkane, ale finalnie Arkane musiało dostosować nazwę, zmienić branding i dodać luźne nawiązania jak Kosmos i Obcy. W zamian za dostosowanie mieli praktycznie nieograniczony czas i budżet, by skończyć projekt, a Bethesda oprócz marketingu nie wtrniała się w pracę studia. Efekt? W 2017 roku dostaliśmy jeden z najlepszych immersive simów ostatnich lat. Wcielamy się w Morgan Yu, tutaj do wyboru albo w wersji męskiej, albo żeńskiej. Na początku gry poznajemy naszego brata Alexa, z którym kontrolujemy kosmiczną stację Talos 1, na której przeprowadzane są eksperymenty na obcych. Niestety, jak to bywa w takich eksperymentach, coś poszło nie tak i stacja zostaje przejęta przez obcych, zwanych tyfonami. W trakcie gry przyjdzie nam dokonać kilku znaczących wyborów moralnych, a także doprowadzić do zniszczenia stacji lub jej ocalenia. I prawdę mówiąc, im dalej fabułę, ten dylemat staje się coraz cięższy. Gameplayowo mamy tu rozwój postaci, możemy odblokowywać, nazwijmy to, ludzkie perki zwiększające nasze zdrowie, udźwig i tym podobne, lub odblokowywać perki z drzewka obcych i dzięki temu częściowo będziemy stawać się jednymi z nich. A oprócz tego znajdzie się tu element zbierania surowców i craftingu, który jest całkiem przyjemny i intuicyjny. Oprócz tego należy pochwalić zespół projektowy za takich przeciwników jak mimy, które potrafią zmieniać się w zwykłe przedmioty i zaatakować nas w najmniej spodziewanym momencie. Po premierze nowi gracze zachwyceni, krytycy w niebo wzięci, ale ci, którzy pamiętają Preya z 2006 roku, czuli lekką konsternację, ponieważ Prey z 2017 roku był w praktyce niewydanym nigdy System Shockiem 3. Nawet Colantonio powiedział później w jednym z wywiadów, tutaj cytuję: to był błąd marketingowy. Gra ucierpiała przez nazwę. Prey otrzymał również w 2018 roku duży dodatek zatytułowany Prey Mooncrash, przygotowany przez Arkane Studios i wydany przez Bethesda Softworks. Rozszerzenie przenosi akcję z orbitalnej stacji Talos 1 na tajną bazę Transtaru znajdującej się na Księżycu i wprowadza zupełnie inny model rozgrywki niż w poprzedniej kampanii. Największą zmianą jest przekształcenie struktury rozgrywki w formę roguelite'a. O ile podstawowy Prey był liniową kampanią Immersive Sim z możliwością swobodnej eksploracji, to Mooncrash opiera się na wielokrotnych podejściach do symulacji wydarzeń w bazie księżycowej. Każda próba ucieczki z bazy jest częściowo losowo generowana, zmienia się rozmieszczenie wrogów, przedmiotów i zasobów. Mapa pozostaje taka sama, ale jej zawartość jest inna przy każdym podejściu. Po śmierci gracza rozgrywka zaczyna się od nowa, choć część postępów, np. odblokowane elementy, zostaje zachowana. W dodatku steruje się 5 różnymi członkami załogi, których trzeba odnaleźć i którymi kolejno próbujemy uciec z bazy. Każda z nich ma swoje własne umiejętności i styl gry. Przykładowo postacie techniczne lepiej radzą sobie z hakowaniem i sprzętem, inne specjalizują się w walce lub zdolnościach tyfonów. Dodatek wprowadza mechanikę rosnącego poziomu zagrożenia. W trakcie rozgrywki narasta pasek zakłóceń, który powoduje pojawianie się coraz silniejszych przeciwników. System ma kilka poziomów trudności i zmusza gracza do działania pod presją czasu. Każda z postaci musi znaleźć własny sposób na opuszczenie bazy. Po udanej ewakuacji postać staje się tymczasowo niedostępna, a gracz przejmuje kontrolę nad kolejną. W przeciwieństwie do podstawowej gry, gdzie czasem postać mogła stać się bardzo potężna, w Mooncrash często zaczyna się prawie od zera i trzeba ostrożnie gospodarować amunicją i przedmiotami. Akcja dodatku toczy się po wydarzeniach z głównej gry. Gracz wciela się w hakera Petera, pracującego dla korporacji Casma, który z satelity monitorującego próbuje ustalić, co się wydarzyło w księżycowej bazie Transtaru po utracie z nią kontaktu. Aby odkryć prawdę, Peter uruchamia symulację odtwarzającą ostatnie godziny funkcjonowania placówki i w tych symulacjach kontrolujemy kolejnych członków załogi bazy i próbujemy doprowadzić ich do ucieczki z obiektu opanowanego przez obce organizmy tyfon. Każda postać posiada własne cele, zdolności i możliwe drogi ewakuacji. W trakcie kolejnych prób gracz odkrywa fragmenty historii placówki i wydarzeń prowadzących do katastrofy. Stopniowo z tych elementów układa się obraz tego, co naprawdę wydarzyło się w bazie na Księżycu. Dodatek był generalnie dobrze oceniany przez recenzentów i graczy. Chwalono pomysłowe przeniesienie mechanik Preya do struktury roguelite, dużą regrywalność dzięki losowości różnym bohaterom, a także zachowanie klimatu i systemowej rozgrywki znanej z podstawowej gry. Jednocześnie część recenzji zwraca uwagę, że elementy roguelite mogą nie przypaść do gustu wszystkim graczom. Tempo gry jest bardziej wymagające,
wymagające i nastawione na powtarzanie podejść. Wśród graczy dodatek ma opinię nietypowego, ale bardzo kreatywnego rozszerzenia. Doceniana jest regrywalność i eksperymentowanie z mechanikami Immersive Sim. Jednocześnie część osób krytykuje presję czasu oraz fakt, że struktura roguelite znacznie się różni od spokojniejszej eksploracji z podstawowej kampanii. Mooncrash nie jest klasycznym dodatkiem fabularnym, lecz raczej eksperymentalnym trybem roguelite osadzonym w świecie Preya. Zachowuje mechaniki Immersive Sim, ale zmienia strukturę gry na serię powtarzalnych symulacji z losowo generowanymi elementami i wieloma bohaterami. Jest to jednak bądź co bądź ciekawy dodatek, który pokazuje, że rozszerzenia mogą skutecznie wywrócić formułę podstawowej gry do góry nogami i dalej cieszyć. Warto też wspomnieć o trybie multiplayer Prey Typhoon Hunter, który wyszedł jako część DLC Mooncrash. Gra była asymetrycznym multiplayerem, gdzie jeden gracz wcielał się w człowieka, a pozostali gracze byli tyfonami, a dokładniej mimikami. Mimiki mogły zamieniać się w dowolne przedmioty, ukrywać się w otoczeniu, natomiast człowiek musiał rozpoznać fałszywe obiekty i używać broni oraz narzędzi do ich wykrywania. To oczywiście rozwinięcie pomysłu z podstawki, gdzie mimiki imitowały przedmioty. W grze znalazł się również dodatkowy tryb na VR-a, przypominający escape room, w ramach którego rozwiązywaliśmy zagadki na stacji Talos 1. Finalnie w ramach serii Prey dostaliśmy dwie fenomenalne pełne gry, jednak nie mające ze sobą nic wspólnego poza nazwą. A w dodatku niezwykle ciekawe historie upadków, rebrandingów i zmian deweloperskich. Jeśli chodzi o mnie, obie gry są jednymi z najlepszych gier, w jakie grałem i mam nadzieję, że kiedyś, pomimo zamknięcia Arkane Austin po klęsce Redfalla, dostaniemy jeszcze coś w podobnym stylu. Jeśli jeszcze nie graliście w dzieło Arkane Austin, wpadnijcie do partnera kanału, czyli Instant Gaming, gdzie kupicie go za naprawdę śmieszne pieniądze. Każdy zakup z tego linku wspiera rozwój naszego kanału, za co z góry dziękujemy. Co zaś tyczy się Preya z 2006 roku, ten niestety nie jest dostępny w cyfrowej dystrybucji, więc pozostaje go szukać tylko w sklepach z używanymi grami lub na marketplace'ach. Ja swojego dorwałem właśnie w takim miejscu. Tyle ode mnie, dzięki, że dotarłeś do końca. Napisz w komentarzu, jaką serię mamy omówić w kolejnych odcinkach. Wybierzemy z drugim prowadzącym tę opcję, która będzie najczęściej się powtarzać. Widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia.